Man Ray jest to prawdopodobnie największym zagrożeniem dla Bikini Donnego, ale czy nie zdecydował w pewnym momencie, że zamierza zmienić swoje postępowanie? Złoczyńcy reformujący do złego geniusza w późniejszych odcinkach. A jakbym wam powiedział, że odkryłem powód, dlaczego Man Ray jest nadal zły, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba na kanale, jesteście gotowi, więc lecimy. A zacznijmy od tego, że kilkadziesiąt lat temu mężczyzna dzisiejszego odcinka był potężnym zagrożeniem dla miasteczka. Chociaż jego wielkie plany były cały czas niszczone przez Siremena i Skorupina, często w najdziwniejszy sposób. Na przykład zalanie sosem cynamonowym. Co jest ciekawe w nim jest to, że w rzeczywistości jest parodią archeneowego wroga Aquamana i Black Mantiego. I również nie ma głowy pod hełmem. Kolejna teoria o tym, że Man Ray tak naprawdę nie jest człowiekiem, ale robotem sterowanym przez promień na czubku głowy, gdyż najwyraźniej manty w prawdziwym życiu przewodzą prąd. Ale to jakby inna teoria. To czyni złoczyńcę naprawdę niezwykła jest jego osobowość. Jest łobuzem, który pragnie przewagi nad światem w późniejszych epizodach. Ale gdy cofniemy się do odcinka, gdzie po raz pierwszy go widzieliśmy pod koniec już zmienił swoje postępowanie. Więc jak to możliwe, że nadal jest zły w późniejszych latach? Zobacz, kiedy po raz pierwszy widzieliśmy tego złoczyńcę. Jest to odcinek o nazwie Memride Man i Barry Boy 3. Zaczyna się, gdy Syr zawsze zjada ich ciekawość. Więc podczas eksploracji znajdują Man Raya, zamrożonego w sosie tatarskim. Kuchcik, będąc ciekawskim, chce mu zadać pytania i rozgwiazda, chętny zawsze do pomocy, przypadkowo zaczyna go odmrażać. A ciemny charakter przekonuje bohaterów, że teraz naprawdę jest dobrym człowiekiem, więc totalnie go odmrażają, po czym próbuje ich zaatakować, chociaż wciąż ma na sobie pas, który łaskocze, którego główny bohater serialu używa do zatrzymywania dla niego. Twarz Man Raya zdaje sobie sprawę, że utknął w tym, udaje, że chce się nauczyć, jak być dobry. SpongeBob i Patryk postanawiają go tego nauczyć w tym momencie. Pierwsza lekcja jest nauka zwrócenia portfela, a następnie pomagał komuś z ciężkim przedmiotem, ale pudełko rozgwiazdy cały czas spadało na nogę mężczyzny, co doprowadzając go do szału, a Man Ray pyta, co jest w środku. Okazuje się, że to tylko jeszcze więcej portfeli, więc złoczyńca tak się wkurza, że żółta gąbka miała ponownie użyć paska łaskoczącego i go używają aż do momentu, kiedy główni bohaterowie niszczą pilota do tego paska, który dzięki niemu mężczyzna się chichrał, powodując go do awarii paska. Zbir jest łaskotany tak mocno, że błaga o zwolnienie, a SpongeBob i Patryk myślą, że się zmieni. Uwolnili go, ale od razu Man Ray kradnie rękawicy mocy i ucieka, żeby obrabować bank. Ale wtedy coś się dzieje. Wciąż czuje łaskotanie, które powstrzymuje go przed byciem złym. I zamiast obrabować budynek, zakładając konto czekowe. Nawet zwraca Robowi, Patrykowi
gąbce, żeby się pożegnać, przyznając, że lekcje je zmieniły. Ale czy naprawdę się zmienił? Przeanalizujmy to, bo jeśli przejdziemy do takich odcinków jak Człowiek Syrenka oraz Chłopiec ze stodoły, piąty człowiek ciągnie Drake'a i zaczyna nękać młodzieńczy. Podczas całowania Riff, świecąc na nich latarką w klubie złych facetów dla złoczyńców, Man Ray łączy siły z innymi rabusiami, takimi jak krewetki, Jumbo Dirty Bubble, a następnie w wolnym wywodnym złoczyńcy Super Evil, a potem łączy siły z Planktonem, żeby ukraść tajny przepis na krapu. Myśląc, że to klucz do dominacji nad światem. Myślałem, że był zmienionym człowiekiem i jego pragnięcia byciem zniknęły. A teraz cofnijmy się do przeszłości. Zaczyna się od SpongeBoba i Patryka, przechodząc po miasteczku, kiedy zauważają Cyramana i Skorupina w ich niewidzialnej łodzi, w której nie ma paliwa. Po czym SpongeBob, Kanciasopoty i Patryk Rozgwiazda postanawiają pomóc i pchać łódkę przez kilka wzgórz, a w nagrodę Skorupin zaprasza ich do swojego magazynu, pełen różnych rzeczy z ich programu telewizyjnego, ale z taką samą zasadą żeby niczego nie dotykali. Bohaterowie są strasznie podekscytowani i oglądają wszystkie rzeczy, takie jak magiczny pazur i facet podnosi Power Glow, ale potem Skorupin pokazuje im wehikuł czasu i ostrzega, żeby go nie dotykać pod żadnym pozorem, ale natychmiast Patryk myli wehikuł czasu z automatem i naciska przycisk, który przenosi w czasie i trafiają do 1954 roku, kiedy to Syrenamen i Skorupin byli młodzi. Zganiają Rozgwiazdę za jego błąd, ale potem zauważyli największego wroga starsów powodującego chaos, a następnie młodszy Syrenamen i Skorupin próbowali go powstrzymać sosem tatarskim, ale różowa Rozgwiazda zjada wszystko, pozostawiając ich całkowicie bezbronnych po tym, jak SpongeBob i przyjaciel Gąbki porzucili wszystkich i próbują wrócić do teraźniejszego Bikini Dolnego, ale gdy się przenoszą, to już nie jest ich miasteczko, to człowiek Ropos. Tak tłusty krab jest od teraz nazywany wyznaczonym obszarem, gdzie Man Ray pozwala kupić kanapki za Man Rayowe dolary. Wchodzą do środka i odkrywają, że bohaterowie ze swoich czasów są źli. Wracają do wehikułu czasu, ale kiedy już tam docierają młodsze wersje, starają się teraźniejszymi. Nowe wersje oryginalne Syrenena i Skorupina myślą, że są oszustami, po czym wybucha wielka bójka, całkowicie odwracając uwagę Man Raya, i wtedy młoda wersja superbohaterów próbuje użyć sosu tatarskiego, który tym razem dwóch Patryków zjadało ponownie. Nagle więcej duplikatów Żółtej Gąbki i Rozgwiazdy zaczynają się pojawiać z różnych okresów. Wszyscy próbują naprawić bałagan, a wszędzie pojawia się coraz więcej wehikułów czasów, każdy przynosząc coraz więcej gąbki, różowych rozgwiazd, i wszyscy krzyczą na Patryka Rozgwiazda, żeby nie jadł sosu tatarskiego, ale ze wszystkimi magazynami pojawiającymi się w każdym miejscu, złoczyńca jest coraz bardziej zderiantowany, aż w końcu siada na kłodzie, aby pomyśleć o tym, a potem zostaje schwytany
przez Syrenamena i Skorupina, ale ten odcinek nam pomógł odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Man-Ray jest nadal zły. Po odcinku trzecim z Syrenamenem i Skorupin widzisz sos tatarski, którego Syrenamen i Skorupin zamierzali używać do superzłoczyńcy w przeszłości, ale ponieważ Patryk jadł kiedyś sos, musieli schwytać Zbira w kajdanki, więc w takim razie nigdy nie zostaje zamrożony w sosie tatarskim, co oznacza, że SpongeBob i Rozgwiazda nigdy nie nauczyli Man-Raya byciem dobrym. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Wpadnijcie na mojego TikToka, Instagrama, będziecie mieli link w opisie, zostawcie suba na kanale, a jak chcesz się dowiedzieć ukrytej śmierci Matki Perły, to was serdecznie zapraszam. Do zobaczenia już wkrótce, cześć!